Cześć! W dzisiejszym odcinku poruszymy ważny temat dotyczący Twojego czworonoga. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć jego potrzeby i zachowania, jesteś we właściwym miejscu. Chcesz wiedzieć więcej o swoim pupilu? Zostań i posłuchaj. Czy Wasz pies ma swoją ulubioną osobę? Tę jedyną, za którą pójdzie wszędzie, którą zawsze wybierze do zabawy, do przytulania, do wspólnego odpoczynku? Jeśli tak, to nie jesteście sami. Wiele psów buduje wyjątkową, głęboką więź z jednym człowiekiem, nawet jeśli w domu mieszka więcej osób. Ale dlaczego tak się dzieje? Co sprawia, że pies wybiera właśnie tę osobę, a nie kogoś innego? Czy to kwestia charakteru psa, rasy, doświadczeń, a może po prostu magii tej niezwykłej relacji? Dziś porozmawiamy o tym, dlaczego niektóre psy przywiązują się do jednego człowieka bardziej niż do innych. Czy to instynkt, który odziedziczyły po swoich przodkach? A może ich sposób na znalezienie bezpieczeństwa w świecie, który czasem bywa dla nich trudny do zrozumienia? Przyjrzymy się temu bliżej i sprawdzimy, czy można sprawić, by pies budował więź z całą rodziną, a nie tylko z jedną osobą. Ale zanim zaczniemy, mam do Was pytanie, czy w Waszym domu jest pies, który ma swojego wybrańca? A może każdy domownik czuje się równie ważny w jego oczach? Jeśli macie jakieś ciekawe historie na ten temat, chętnie o nich usłyszę. Zanim przejdziemy do naukowych faktów i psich instynktów, warto przyjrzeć się temu zjawisku z perspektywy codziennego życia. Może znacie takiego psa, który zawsze wybiera swojego człowieka, śpi przy nim, czeka pod drzwiami, patrzy w oczy z nieukrywaną miłością. Może widzieliście psy, które nie odstępują swojego opiekuna na krok, podczas gdy reszta domowników zdaje się dla nich niemal niewidzialna. Czy to miłość, przywiązanie, a może po prostu kwestia wygody i nawyków? O tym wszystkim porozmawiamy już za chwilę. Kundelki to psy, które często doświadczyły więcej od życia niż ich rasowi kuzyni. Większość naszych słuchaczy ma właśnie kundelki, psy adoptowane, znalezione, uratowane. I wiecie co? To właśnie one najczęściej wybierają sobie jednego człowieka i trzymają się go do końca życia. Wiele kundelków przeszło przez różne trudne doświadczenia. Życie na ulicy, bezdomność, porzucenie, złe traktowanie. W świecie, w którym musiały walczyć o przetrwanie, każdy dzień wyglądał inaczej, a ludzie bywali zagrożeniem. I nagle pojawia się ktoś, kto daje im dom, miskę pełną jedzenia, ciepłe legowisko i spokojny głos, który nie krzyczy, tylko pociesza. Taka zmiana to dla psa ogromne przeżycie. Kundelki często przywiązują się do osoby, która dała im tę szansę i traktują ją jako centrum swojego świata. Możesz mieć w domu całą rodzinę, ale to właśnie ty, jeśli to ty go uratowałeś, będziesz dla niego najważniejszy. Niektóre kundelki przez długi czas nie wierzą, że ten dom to coś pewnego. Są ostrożne, analizują sytuację, nie ufają od razu wszystkim. I kiedy w końcu zdecydują, że komuś mogą zaufać, to jest to więź na całe życie. Pies wybiera swojego człowieka, bo ten był przy nim w najtrudniejszych momentach. Jeśli zwierzę przeszło operację, było bardzo chore, a to ty się nim opiekowałeś, właśnie ciebie zapamięta jako osobę, która dała mu drugą szansę. Kundelki przywiązują się do ludzi, którzy dają im poczucie bezpieczeństwa. Psy doskonale wyczuwają emocje. Jeśli jesteś spokojny, konsekwentny i przewidywalny, pies może czuć się przy tobie najbezpieczniej. Zwierzęta, które były porzucane, bite, źle traktowane, bardzo długo budują zaufanie. Kiedy w końcu to robią, to tylko wobec jednej osoby. One nie przywiązują się do ludzi za darmo. To psy, które wybierają tych, którzy są warci ich miłości. Niektóre psy od samego początku są otwarte i chętne do nawiązywania relacji z wieloma osobami, ale inne wybierają jednego człowieka i to na nim skupiają całą swoją uwagę. Czy można sprawić, by pies przywiązał się do całej rodziny, a nie tylko do jednej osoby? To ważne pytanie, bo w wielu domach zdarza się tak, że pies uwielbia tylko jednego domownika, a resztę toleruje. Niektórym to nie przeszkadza, ale co jeśli pies ignoruje pozostałych lub nie chce od nich nic przyjmować? O tym porozmawiamy już za chwilę. Nie ma wątpliwości, że kundelki to wyjątkowe psy. Każdy z nich jest inny. Różnią się wyglądem, charakterem, doświadczeniami, ale jedno je łączy.
Są lojalne i jeśli już wybiorą swojego człowieka, zostają z nim na dobre i na złe. Właśnie dlatego tak często w domach adopcyjnych spotyka się psy, które mają swojego jednego, wybranego opiekuna i nie zwracają uwagi na resztę domowników. Ale czy można coś z tym zrobić? Czy można sprawić, by pies przywiązał się do całej rodziny, a nie tylko do jednej osoby? To zależy od wielu czynników. Po pierwsze, warto pamiętać, że każdy pies, niezależnie od pochodzenia, może mieć naturalne skłonności do budowania silnych więzi z jedną osobą. Po drugie, ogromne znaczenie mają jego doświadczenia. Psy, które doznały krzywdy ze strony człowieka, często boją się otworzyć na więcej osób i wybierają tylko jednego opiekuna, któremu ufają bezgranicznie. Ale na relacje w rodzinie wpływa też codzienność. Sposób, w jaki domownicy podchodzą do psa, kto się nim zajmuje, kto z nim trenuje i kto poświęca mu czas. O tym, jak sprawić, by pies budował więź z całą rodziną, opowiemy już za chwilę. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, mam dla Was ważną wiadomość. W kolejnym odcinku Kundel Podcastu porozmawiamy o rasowych psach. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy rasy faktycznie mają wpływ na charakter psa, czy to tylko mit, to koniecznie zajrzyjcie do nas za tydzień. Przyjrzymy się różnym rasom i ich cechom, a także odpowiemy na pytanie, czy każda rasa jest taka, jak opisują ją książki i poradniki. Ale dzisiaj jesteśmy tutaj dla kundelków. To one są najczęstszymi mieszkańcami schronisk i to one najczęściej trafiają do adopcji. Więc jeśli wasz pies jest mieszańcem i ma swojego ulubionego człowieka, to zupełnie normalne. Kundelki wiedzą, kto je uratował, kto dał im dom, kto stał się ich opoką. Ale jeśli chcecie, by wasz pies otworzył się na więcej osób, warto o to zadbać. Co zrobić, jeśli pies wybiera tylko jednego człowieka i ignoruje resztę domowników? Czy można to zmienić? Odpowiedź brzmi tak, ale wymaga to cierpliwości, czasu i odpowiedniego podejścia. Najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że pies nie wybiera swojego człowieka na zasadzie lubię bardziej, a resztę mniej. To nie jest kwestia sympatii czy braku miłości wobec pozostałych domowników. Pies przywiązuje się do tej osoby, która daje mu poczucie bezpieczeństwa, stabilności i którą najlepiej rozumie. Często jest to ktoś, kto poświęca mu najwięcej czasu. Karmi, wyprowadza na spacery, bawi się, szkoli i po prostu jest przy nim, kiedy pies tego potrzebuje. Jeśli w domu jest więcej osób i zależy nam na tym, by pies czuł się równie związany z każdym, warto wprowadzić kilka zmian. Przede wszystkim niech każdy domownik zacznie angażować się w codzienne życie psa. Jeśli do tej pory tylko jedna osoba karmiła psa, niech od teraz robią to naprzemiennie różni członkowie rodziny. To samo dotyczy spacerów, zabawy i treningów. Pies powinien kojarzyć wszystkich jako tych, którzy dają mu coś dobrego, budują z nim pozytywne skojarzenia i są dla niego wartościowi. Drugą ważną rzeczą jest unikanie zmuszania psa do kontaktu. Jeśli niechętnie podchodzi do innych osób w domu, nie można na siłę próbować go głaskać czy przywoływać, jeśli nie ma na to ochoty. Lepszym sposobem jest stworzenie sytuacji, w której sam poczuje się komfortowo. Można na przykład zacząć od prostych aktywności, wspólnych spacerów, w których pies widzi, że inne osoby są przyjazne i nie muszą od razu wymagać od niego bliskości. Można wprowadzić też element nagradzania. Niech inne osoby zaczynają dawać mu smakołyki, chwalić za dobre zachowanie, ale bez nacisku na dotyk czy intensywną interakcję. Z czasem, kiedy pies zacznie czuć się pewniej, relacja z pozostałymi domownikami stanie się dla niego naturalna. To nie jest proces, który da się przyspieszyć, ale jeśli podejdziemy do niego ze spokojem, pies zrozumie, że ma więcej niż jednego człowieka, na którym może polegać. A co, jeśli pies mimo wszystko nie chce otworzyć się na innych i nadal ma swojego jednego człowieka? Wtedy warto zaakceptować tę jego naturę. Nie każdy pies będzie otwarty na wszystkich, nie każdy będzie reagował tak samo na każdego domownika. Najważniejsze jest to, żeby czuł się bezpiecznie i kochany, a jeśli najbardziej ufa jednej osobie, to nie oznacza, że reszty nie lubi. Po prostu wybrał kogoś, kto dla niego jest najważniejszy. I właśnie to jest w psach najpiękniejsze. Ich lojalność, oddanie i umiejętność kochania tak mocno, że czasem naprawdę trudno to pojąć. Nie ma nic piękniejszego niż ta wyjątkowa więź, którą pies buduje z człowiekiem. To coś, czego nie da się kupić ani wymusić. To uczucie, które rodzi się samo, na bazie zaufania, wspólnych chwil,
a czasem też trudnych doświadczeń. Psy, zwłaszcza kundelki, wiedzą, kto je uratował, kto poświęcił im czas, kto dał im drugą szansę. I nawet jeśli w domu jest więcej osób, to właśnie tę jedną osobę traktują jak swój kompas, jak kogoś, bez kogo nie wyobrażają sobie życia. Nie oznacza to jednak, że pies, który przywiązał się do jednego człowieka, nie może kochać reszty domowników. Może, ale na swój sposób. Czasem będzie to oznaczać, że chętnie podejdzie do nich po smakołyk, innym razem, że pozwoli się podrapać za uchem, ale na własnych warunkach. Nie każdy pies potrzebuje bliskości ze wszystkimi. Niektóre psy są otwarte na ludzi od razu, inne potrzebują czasu, a jeszcze inne nigdy nie będą wylewne wobec każdego, kogo spotkają. Warto pamiętać, że taka lojalność wobec jednej osoby może mieć zarówno zalety, jak i pewne wyzwania. Z jednej strony to piękne, że pies czuje się tak mocno związany ze swoim człowiekiem, ale z drugiej może to oznaczać problem w sytuacjach, gdy ten człowiek musi wyjechać, zostawić psa pod opieką kogoś innego lub gdy pies staje się nadmiernie lękliwy wobec obcych. W takich przypadkach dobrze jest stopniowo przyzwyczajać psa do różnych osób i sytuacji, nie zmuszając go, ale pokazując, że świat nie kończy się na jednej osobie. Jeśli masz psa, który wybrał sobie jednego człowieka i traktuje go jak całe swoje życie, pamiętaj, że to ogromny zaszczyt. To znak, że ten pies zaufał ci całym sercem, że dla niego jesteś najważniejszy. Taka miłość jest bezwarunkowa i wyjątkowa. Ale jeśli chcesz, by twój pies czuł się równie swobodnie przy innych domownikach, wystarczy odrobina pracy, codzienne interakcje, wspólne aktywności i przede wszystkim cierpliwość. A teraz, na zakończenie, mam dla was pytanie, czy wasze psy mają swojego człowieka? Czy są psami jednej osoby, czy może uwielbiają każdego w rodzinie tak samo? Jeśli macie jakąś historię, podzielcie się nią, chętnie o niej usłyszę. I pamiętajcie, w kolejnym odcinku Kundel Podcastu porozmawiamy o rasach psów, o ich cechach charakterystycznych i o tym, czy naprawdę można przewidzieć zachowanie psa na podstawie jego rasy. Jeśli was to ciekawi, koniecznie bądźcie z nami. A jeśli temat psów i kotów was fascynuje i chcielibyście dowiedzieć się jeszcze więcej, zapraszam was na naszą stronę internetową. W zakładce e-book za wsparcie znajdziecie mnóstwo wartościowych materiałów, praktyczne przewodniki, porady dotyczące zdrowia, zachowania i emocji czworonogów. Każdy e-book to solidna dawka wiedzy, a jednocześnie realne wsparcie dla naszych podopiecznych, bo już za 10 zł możecie pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka Kundel Podcastu. Mamy nadzieję, że zdobyte informacje pomogą wam lepiej dbać o waszych czworonożnych przyjaciół. Zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków i dzielenia się nimi ze znajomymi. Jeśli podobał wam się ten odcinek, prosimy o subskrybowanie naszego kanału, zostawienie łapki w górę lub komentarza. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć coraz lepsze treści. Dziękujemy.